Jeśli myślicie, że w Polsce słowo innowacja to tylko pusty frazes, a nasi rodzimi twórcy nie mają żadnych osiągnięć, to ten materiał może Was zaskoczyć. W tym filmiku biorę na tapet przykłady 4 polskich innowacyjnych technologii, które moim zdaniem mają szansę na stałe zagościć w naszym życiu, całkowicie je rewolucjonizując. Jeśli je znaliście bądź mieliście z nimi do czynienia albo jesteście zaskoczeni rozwiązaniami, o których zaraz usłyszycie, koniecznie dajcie znać w komentarzu pod tą audycją. Zaczynamy! Zestawienie otwiera polska naukowiec, która stworzyła pierwszą taką na świecie sztuczną kość. Sztuczna kość to polski wynalazek w dziedzinie chirurgii ortopedycznej, zdolny do podboju świata, a mimo to wciąż tak mało ludzi o nim słyszało. Dzięki swoim właściwościom potrafi w mgnieniu oka wypełnić ubytek w naszych kościach, skracając proces regeneracji. W 2005 roku do doktor habilitowanej Grażyny Ginalskiej zgłosiło się 2 chirurgów ortopedów ze Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Wiedząc, że zajmuje się badaniami dotyczącymi modyfikacji biomateriałów medycznych, opowiedzieli jej o problemie dotyczącym implantacji. Jej badania prowadzone przez niemal 20 lat doprowadziły do tego, że stworzyła wraz z doktor habilitowaną Anną Belcarz preparat, który zawiera hydroksyapatyt, wytwarzany w postaci granulatu oraz polimer zwany potocznie kurdlanem. Biomateriał kościozastępczy FlexiOs nazwano całkiem trafnie sztuczną kością. Ich materiał przypomina w strukturze chropowatą kredę, natomiast po zwilżeniu zmienia się i staje się giętki oraz sprężysty. Ma absolutnie rewolucyjną biozgodność, nieimmunogenność i toksyczność wobec tkanki kostnej i innych tkanek otaczających ubytek kostny. Przez swoją porowatość jest też rusztowaniem dla komórek. W stanie mokrym materiał można kroić skalpelem, co umożliwia chirurgowi w trakcie zabiegu operacyjnego dopasowanie go do kształtu ubytku. Mało tego, wchłania również krew. W trakcie operacji przed implantacją chirurg zatapia go w krwi pacjenta, a następnie wraz z naszymi komórkami formuje w ubytek kostny. Zastosowań takiej sztucznej kości jest wiele. Przede wszystkim odgrywa ważną rolę w ortopedii i chirurgii urazowej. Swoje zastosowania może znaleźć również w onkologii, weterynarii czy też w chirurgii stomatologicznej i twarzoszczękowej. Na tę chwilę odkrycie uzyskało patent europejski i jest wdrożone do stosowania. Przyznajcie, że to genialny przykład polskiej myśli naukowej. Siłę polskiej myśli technicznej pokazuje także zespół twórców z genialnego polskiego startupu The Batteries. Polacy, pracując w zespole wraz z Litwinami i Białorusinami, po 5 latach prac stworzyli jako jedyni na świecie baterię do telefonu bądź innych urządzeń elektrycznych, która ma niesamowitą jakość. Mianowicie ładuje się do pełna w czasie 6 minut, w kolosalny sposób redukując koszty jej stworzenia, bowiem zmniejsza się on do 200 razy. Bateria, o której mowa, to tak zwana bateria cienkowarstwowa o ciekłym elektrolicie, która w teorii już powstała. Powstaje zatem pytanie, dlaczego nie mamy jej jednak w naszej elektronice? Odpowiedź jest błaha, gdyż jak nie wiadomo o co chodzi, to... no właśnie. Najtańsza metoda jej produkcji na świecie i tak powoduje, że przy przykładowo zwykłym iPhone'ie jej koszt musiałby dziś wynieść 5000 zł. Zwykły telefon musiałby kosztować nawet 20 000 zł. Ta, którą dzisiaj iPhone wykorzystuje, kosztuje bowiem $5. Polacy stworzyli technikę redukując ten koszt kilkaset razy przy większej efektywności wynalazku. Czym różni się polska bateria cienkowarstwowa od innych baterii dostępnych na rynku? Absolutnie wszystkim. Bateria jonowo-litowa, którą dzisiaj mamy w telefonach przy temperaturach silnie minusowych, zaczyna źle działać, o czym może przekonać się pewnie każdy narciarz. Natomiast baterie Polaków, o których mowa, pracują w temperaturze od minus 40 do nawet plus 170 stopni Celsjusza, bez jakiegokolwiek szwanku. Ba! Są jeszcze bezpieczniejsze niż obecny standard, gdyż nie mają technicznej możliwości wybuchnąć, co ma ogromne znaczenie dla produktów medycznych i lotniczych. Zwykła bateria przeżywa w przybliżeniu około 1500 do 2000 cykli ładowania. Bateria cienkowarstwowa przeżywa co najmniej 10 000 cykli bez spadku jakości. Podczas testów bateria Polaków przy 20 000 cyklach ładowania straciła na jakości tylko od
4 do 6%. Jest też zwyczajnie cieńsza niż inne. Wreszcie najważniejsze, czas ładowania takiej baterii wynosi 6 minut. Tradycyjne baterie osiągnęły już swój limit wydajności. Polacy mają szansę ten obszar zmienić. Startup po uzyskaniu finansowania od zewnętrznych funduszy, w tym InnoEnergy, buduje właśnie fabrykę pilotażową w Rzeszowie. Technologia została zwalidowana przez Uniwersytet Cambridge, potwierdzając wszystkie powyższe warunki. Pierwsze baterie trafią do największych na świecie twórców elektroniki w przyszłym roku. Dobra robota, panowie! Kolejny przykład genialnej innowacji to zasługa Marcina Koziorowskiego oraz Macieja Majchrowicza, którzy jako pierwsi i jedyni na świecie opracowali technologię wykorzystania fusów kawowych, by ratować nasze zdrowie, ekosystem i planetę. Po latach pracy w laboratorium startup Ecobin opracował technologię recyklingu fusów kawowych. Młodzi naukowcy tłumaczą, że dziennie produkujemy 4000 ton fusów kawowych w samej tylko Europie. Koszty tego są niebagatelne. Tracimy na to 45 milionów euro dziennie. Kawa to drugi po oleju największy na świecie niezagospodarowany strumień masy, który każdego dnia wyrzucamy. Cały proces produkcji na 1 kg kawy generuje 17 kg dwutlenku węgla do atmosfery. Jeśli chodzi o statystyki, to jest to czwarty produkt po wołowinie, wieprzowinie i serach na świecie, jeśli chodzi o ogromny ślad węglowy zostawiony na ziemi. I miejmy nadzieję, że to właśnie dzięki polskiej innowacyjności damy temu odpadowi drugie życie. Dzięki technologii Koziorowskiego i Majchrowicza można ekstrahować z fusów 5 głównych surowców. Olej kawowy, służący potem jako dodatek do kosmetyków i potraw. Antyoksydanty jako dodatek farmaceutyczny. Szczepy bakterii, które wyciągają bakterie z fusów, produkując kwas mlekowy, który zmieniają w biodegradowalny polimer. Dodatki białkowe, czyli dodatek białkowo-wapniowy do karmienia zwierząt oraz ligninę kawową, która służy jako budulec słomek, kubków, a nawet płytek łazienkowych. Ci ludzie dają alternatywę nawet w obszarze ratowania zdrowia. Jako jedyni na świecie produkują z fusów kawy kwas mlekowy. Do tej pory uprawiało się do tego hektary pól kukurydzy, która niszczy ekosystemy, krajobraz i ma wpływ na florę i faunę oraz nas samych. Ich produkowany z fusów olej kawowy można z kolei wykorzystać nawet jako dodatek do biodiesli. Lignina z kolei to cały przemysł drzewny, a produkty w 100% kawowe mogą wrócić do przemysłu kawowego, bo kubek czy słomka może być wykorzystany do picia kawy. Technologia jest w pełni zwalidowana, a pierwsza na świecie biorafineria chłopaków o wydajności przetwórczej 1000 ton rocznie, między innymi dzięki firmie InnoEnergy, zaczyna właśnie powstawać w Polsce. Na koniec zostawiłem twórców, którzy ze swoją innowacyjną technologią już zaczęli wchodzić na rynek. Mowa o projekcie Inuru, czyli światłem drukowanej polskiej rewolucji w technologii. Całe 10 lat zajęło naukowcom skonstruowanie opaski na rękę z ekranem OLED, czyli organicznej diodzie imitującej światło. Opracowali oni przełomową technologię umożliwiającą drukowanie światłem, czyli umieszczanie diod OLED na każdej powierzchni. Marcin Ratajczak i Patryk Barkowski twierdzą, że ich wynalazek ma szereg zastosowań praktycznych. Jest na przykład idealny dla osób, którzy regularnie muszą zażywać leki. Może zapobiec nawet 30 000 zgonom rocznie z powodu niewłaściwego ich stosowania. Ponadto, wskazując daty ważności na produktach opaski, przyczynią się do rozwiązywania problemu marnotrawienia żywności. Celem Inuru jest dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym i ograniczanie negatywnego wpływu ich produktów na środowisko. Ich technologia umożliwia wielokrotne wykorzystanie etykiet poprzez zmianę widniejących na nich komunikatów. Tym samym jedna etykieta może służyć do reklamowania wielu produktów. Inuru korzysta z diod OLED, czyli diod elektroluminescencyjnych wykonywanych ze związków organicznych. Pod względem wykorzystanych materiałów światło w ich produktach nie wykorzystuje m.in. kabli ani innych toksycznych dla środowiska elementów. Inuru, tworząc kolejne produkty oparte na własnych rozwiązaniach, optymalizuje tworzenie diod OLED i poprawia ich żywotność, co otwiera nowe możliwości dla opakowań wielokrotnego użytku. Technologia Inuru jest łatwa do zastosowania, ponieważ nie różni się wyglądem od standardowej etykiety. Polacy chcą zastąpić diodami OLED materiały takie jak papier i plastik.
Dodatkowo OLED jest cienki, co umożliwia komputerom kliszowym prostą ingerencję z wytworzonymi częściami bez zmiany samego produktu. Nie dziwi fakt, że wielkie marki interesują się nową technologią. Coca-Cola Korea wykorzystała ją do swojej noworocznej kampanii z podświetlanymi butelkami o tematyce miejskiej wyprodukowanymi przez Inuru. Każda butelka reprezentuje 6 punktów orientacyjnych koreańskich regionów. Dzięki temu Coca-Cola służy trendowi personalizacji i regionalizacji oraz mądrze wykorzystuje technologię Inuru, aby podkreślić motywy na butelkach, oświetlając najważniejsze punkty orientacyjne, podkreślając w ten sposób piękno i różnorodność kulturową. Wypada trzymać kciuki, aby firma rozwijała się i wprowadziła swój produkt na masową skalę. Materiał powstał na podstawie tekstów doktora Macieja Kaweckiego, popularyzatora technologii i prorektora do spraw innowacji.